GTA 5 to historia trzech facetów, którzy są naprawdę odklejeni. Ale nie ma wśród nich żadnego psychopaty. Tak, dobrze słyszysz, gościu. Pomimo, że Michael rujnuje każdą relację, w jaką wchodzi, Franklin handluje sumieniem na lewo i prawo, a Trevor... No cóż, Trevor jest Trevorem, to żaden z nich nie spełnia kryteriów czystej psychopatii. Odważna hipoteza, wiem, ale to nie są potwory bez sumienia, to są po prostu potwornie złożone jednostki. No dobra, gościu, już i tłumaczę, dlaczego uważam, że GTA 5 to gra o trzech emocjonalnie rozjebanych facetach, którzy robią co mogą, żeby nie zwariować. A i jak coś, to nie jestem psychologiem, tylko studentem 5 roku psychologii, ale gościu, daj mi trochę żyć, no takie tytuły się sprzedają. No, to zaczynajmy. Jako pierwszego do naszego gabinetu zaprosimy Michaela. Michael to człowiek, który ma wszystko, co powinien mieć szczęśliwy mężczyzna w Ameryce. Willę z basenem, żonę, dzieci, samochód, siano. Tak, wiem, ty ksenofobiczny pajacu. Haha, i czarnego pomocnika, haha. Obrzydliwy jesteś. Mimo tych wszystkich udogodnień egzystencji, jego życie to depresyjna symfonia wypalonych emocji i złości. Bardzo dużo o psychologii tej postaci mówi nam jedna z pierwszych scen gry, w której Michael siedzi u psychoterapeuty. Your son, James. He's a good kid? He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Terapeuta w bardzo sprytny i zgrabny sposób prowokuje Michaela, a reakcja protagonisty jest natychmiastowa i gwałtowna. Widzimy tutaj mechanizm projekcji. Michael nie potrafi znieść myśli o własnej bezczynności, lenistwie i braku celu w nowym życiu. Te cechy, których nienawidzi w sobie, projektuje na swojego syna, Jimmy'ego, atakując syna za siedzenie na dupie i palenie zioła, walenie Gruszczyńskiego do gier wideo. Michael w rzeczywistości atakuje samego siebie. Jimmy staje się lustrem, w którym Michael widzi karykaturę własnej pozbawionej sensu egzystencji. Występuje także idealizacja przeszłości, ponieważ Michael gloryfikuje swoją trudną młodość. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. W jego umyśle bycie aktywnym, nawet w sposób przestępczy, było dowodem siły, zaradności i posiadania celu. Kontrastuje to z mięczakiem, jakim w jego oczach jest Jimmy, który dostał wszystko na tacy i nie ma żadnej ambicji. To po prostu konflikt pokoleniowy, przefiltrowany przez narcystyczną potrzebę Michaela, by czuć się lepszym. To mechanizm racjonalizacji. Próbuje on nadać sens swojej brutalnej przeszłości, przedstawiając ją jako jedyną dostępną mu drogę. Co jest obiektywną nieprawdą w 99,9% przypadków. Obliczyłem to właśnie w głowie, obiecuję. Przeszłość występuje tu jako źródło walidacji. Bycie dobrym w byciu złym było jedynym źródłem jego poczucia własnej wartości. Teraz, w świecie, gdzie nie musi walczyć o przetrwanie, czuje się wykastrowany i bezużyteczny. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? Kolejne sprytne pytanie, które trafia w sedno problemu. Możemy zaobserwować utraconą tożsamość, ponieważ Michael nie czuje się sobą jako mąż i ojciec w luksusowej willi. Jego tożsamość została ukształtowana w świecie przemocy, adrenaliny i ryzyka. To tam czuł, że żyje. They got me right fucking here. The end of the road. I tutaj mamy punkt kulminacyjny. Następuje konfrontacja z pustką. To pytanie zmusza Michaela do zmierzenia się z ostatecznym rezultatem jego życiowych wyborów. Jego wybuch With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucked. jest krzykiem rozpaczy. Zdał sobie właśnie sprawę, że wszystkie te napady, ucieczki i zdrady doprowadziły go do miejsca, którego szczerze nienawidzi. Do złotej klatki. Michael jest ucieleśnieniem porażki amerykańskiego snu. Zdobył materialne symbole sukcesu, ale stracił duszę. Jego marzenie okazało się ponieważ jest oparte na kłamstwie. To jest ochrona świadków i pozbawiona autentycznych relacji. To jest jego rodzina go nienawidzi lub ignoruje, brat nie żyje, a Trevor jest out. Krzyk i gest rękami to wyraz totalnej bezsilności, a nie luzu. Jest uwięziony we własnym życiu, którego sam jest architektem. Nie może wrócić do przeszłości, a teraźniejszość jest nie do zniesienia. Terapia jest jedynym miejscem, gdzie może na chwilę zrzucić maskę, ale nawet to nie przynosi mu ulgi, a jedynie potęguje frustrację. Poza tym głównie jest doporowcem, jak najlepszy rolnik we wsi. Ta scena w moim przekonaniu ukazuje Michaela jako postać tragiczną. Jest człowiekiem w głębokim kryzysie wieku średniego. Nienawidzi życia, które sam sobie stworzył. Jego pogarda dla rodziny jest w istocie pogardą dla samego siebie. Tęskni za adrenaliną i poczuciem celu, które dawało mu życie przestępcy, jednocześnie zdając sobie sprawę, że to właśnie ono doprowadziło go do obecnego stanu emocjonalnego paraliżu, bo Michael nie jest debilem, jest więźniem własnego sukcesu.
Jak możemy się już po tym fragmencie domyślać, jego relacja z dziećmi nie jest super. Nie jest nawet średnio. Jest chujowo. Kocha je, ale ich nienawidzi. Są razem, ale jednak osobno. W sumie to dość standardowa relacja z dziećmi. Michael próbuje naprawić kontakt, ale nie słucha, wygłasza monologi. Jimmy to dla niego leniwy, bezużyteczny dupek, który tylko wali Kruszczyńskiego i gra w gry. Zupełnie jak ja dla swego ojca. Dlaczego tak jest? Super pytanie, ekstra, bo przypominam mu o jego własnej porażce jako ojca. Znaczy Jimmy przypomina Michaelowi o porażce. A porażki Michael nie znosi. A to dlatego, że wykazuje oczywiste cechy narcystycznej osobowości. Ma przerośnięte ego, ale głęboko zaniżone poczucie własnej wartości, które maskuje arogancją i agresją. Potrzebuje kontroli, podziwu, znaczenia. Dlatego źle znosi krytykę, porażkę i niezależność swoich bliskich. Emocjonalne wybuchy i wieczne niezadowolenie są obroną przed wewnętrznym poczuciem bycia przegranym i niekochanym. Zamiast zbliżenia, Michael stosuje atak. Zamiast dialogu projekcja, a zamiast zmiany racjonalizuje. Ale jest jeden wyjątek. Franklin. Michael darzy go szczerym szacunkiem. I w sumie... Czemu? Bo Franklin nie zna jego przeszłości, nie wypomina mu błędów, nie rozbiera go psychicznie na części pierwsze. Jest czystą kartą, na której Michael może rysować swoje idealne dla samego siebie odbicie samego siebie. Dzięki Franklinowi może poudawać dobrego ojca, mentora, którego sam chciałby mieć. Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy na jeszcze jedną krótką scenkę. Małą perełkę z psychoanalitycznego punktu widzenia, która subtelnie, ale według mnie wyraźnie pokazuje, że Michael jest narcystyczny. A coś o narcyzmie z autopsji wiem, gościu, możesz mi zaufać. Protagonista pod przykrywką idzie kupić ciuchy do misji z Live Invader. I baba do niego w te słowa. I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. No i zapytasz, no i co ten wielki krzyk i o co to wielkie wszystko? No człowieku, już ci mówię. Bro jest pod przykrywką, gra kogoś innego, a mimo to nie może znieść sugestii, że ktoś mógłby pomyśleć, że jest przegranym, że nie posiada kontroli nad własnym życiem. Obca osoba zasugerowała to w rozmowie, a on nie potrafił tak po prostu zaakceptować i myśleć o zadaniu, mieć wyjebane. Dlaczego? Bo dla Michaela obraz samego siebie jest ważniejszy niż rzeczywistość. Dodatkowy element to to, że on nawet nie nagina rzeczywistości, jego mózg nie potrafił po prostu pomyśleć, laska, jak kurwa żyje w willi, tak, masz to w Polsce? Musiał zareagować, pomimo, że totalnie nie musiał. Kumacie? To, że on wie, że coś ma, nie jest wystarczające. To pokazuje, że jego obraz siebie jest kruchy jak chuj, mimo że wszystko ma, wszystko czego pragnął. Gdybym miał obstawiać poprawną diagnozę dla tej postaci jak profesjonalista, którym jeszcze nie jestem, na podstawie niewystarczających danych, to nie pokusiłbym się o potoczne psychopata, a raczej celowałbym w zaburzenie osobowości typu narcystycznego. Możliwe, że występuje z cechami dysregulacji emocjonalnej i obniżonego nastroju. Teraz się zacznie. Do gabinetu zapraszamy niezłego pojeba. Trevor Phillips, moi drodzy. Chodzący wybuch emocjonalny. Człowiek, który potrafi śmiać się, krzyczeć, zabijać i płakać w ciągu 1 minuty. Ulubieniec mojego ulubionego wujka. Dla wielu psychopata. Ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się na szybko, czym jest psychopata w ogóle. W ICD-11, czyli takim podręczniku chorób dla ludzi zajmujących się zdrowiem, nie ma takiej jednostki jak psychopata. Najbliższa psychopatii jest osobowość dysocjalna z cechami psychopatycznymi. Ale czy Trevor to ma? Czy jest on na pewno tak zwanym psychopatą? Dla mnie to najbardziej skomplikowana psychologicznie postać całej serii GTA, więc trochę mi zejdzie, zanim odpowiemy na to pytanie. Zapnij pasy, gościu. Podobnie jak w przypadku Michaela, scena, która przedstawia graczowi postać Trevora, mówi nam na temat jego zaburzeń najwięcej. Moją pierwszą hipotezą jest to, że Trevor ma borderline, czyli osobowość z pogranicza. W trakcie testowania tej hipotezy będziemy pomalutku odkrywać, czym to jest, więc nie panikuj, póki co nie musisz tego wiedzieć. Scena zaczyna się od aktu miłości z tym Seanem. Z psychologicznego punktu widzenia, dla osoby z borderline intensywne doznania fizyczne często służą jako sposób na regulację emocji i walkę z chronicznym poczuciem pustki. W tym momencie Trevor jest zakotwiczony w teraźniejszości, jest pobudzony, skupiony na doznaniu, co na chwilę ucisza jego wewnętrzne demony. To nie jest zdrowa intymność, ale dla niego to stan, w którym czuje, że żyje i ma kontrolę. W telewizji lecą wiadomości, z których pośrednio Trevor dowiaduje się, że jego, jak przypuszczał, zmarły przyjaciel żyje. Działa to na niego jak hipnoza na skurwola. Kluczowe nie jest to, że Trevor widzi, że był jakiś tam napad, ale co konkretnie widzi i słyszy. Przede wszystkim dowód na zdradę i porzucenie. Dowiaduje się, że Michael, jego najważniejszy, niemal mityczny obiekt przywiązania, to będę tłumaczył później o co chodzi, żyje, ale nie przynosi to ulgi, przynosi to wstrząs. Forget thousands of things every day. You'll make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. To nie są przypadkowe słowa, to kultowa kwestia Michaela, prawdopodobnie wypowiedziana wiele razy podczas ich wspólnych napadów. Usłyszenie tych słów z ust świadka napadu jest dla Trevora ostatecznym dowodem. Michael nie tylko go oszukał co do swojej śmierci, ale teraz powtarza ich wspólne rytuały z kimś innym. Ej, kurwa, ty, a jeśli to jest zamierzony zabieg ze strony twórców? Tak jak ten Sean zdradza pajaca z Trevorem dla narkotyków, tak Michael zdradza Trevora z Franklinem dla siana. Kurwa, jak jestem mądry chłopak. Dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzach. You wanna get lit now, sugar?
Trevor, baby, you wanna smoke up now? Dla osoby z borderline, której głównym lękiem jest paniczny strach przed porzuceniem, to też będę później tłumaczył, jest to najgorszy możliwy cios. To nawet nie zdrada, to całkowite unieważnienie jego tożsamości i ich wspólnej przeszłości. Co widzimy dalej? Reakcja Trevora jest natychmiastowa i podręcznikowa dla borderline. Występuje gwałtowna zmiana nastroju, czyli afektywna niestabilność. W ciągu sekundy przechodzi od fizycznego pobudzenia do stanu lodowatego szoku. Jego twarz tężnieje. Trevor odpływa, nie reaguje na słowa tego Shona, po prostu wychodzi. To mechanizm obronny, w którym umysł odcina się od przytłaczającej rzeczywistości. Emocje są tak silne, że nie da się ich przetworzyć, więc brat się wyłącza. Na zewnątrz spotyka Johnego z dodatku z GTA 4 i tu zaczyna się masakra, która jest idealnym przykładem działania mechanizmów obronnych w borderline. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man, it's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, alright? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh, I still love her. alright, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cunt! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Huh? Next time, don't get in my fucking face! No, bo tłumaczę. Pierw rozszczepienie. W umyśle Trevora świat właśnie podzielił się na czarno-białe kategorie. Michael, który kiedyś był idealizowanym przyjacielem, teraz jest ostatecznym zdrajcą, czyli jest to całkowita dewaluacja. Johnny, który w tej chwili staje mu na drodze, nie jest już kolegą z branży. Staje się symbolem wszystkiego, co jest złe, słabe i co trzeba zniszczyć. Sekundą przeniesienie. Trevor nie może wyładować swojej furii na Michaelu, bo go tam nie ma. Johnny staje się więc zastępczym celem. Jego pretensje o Ashley, o zasady, o miłość są dla Trevora w tym stanie absolutnie nie do zniesienia. To szumy, które zakłócają jego egzystencjalny ból. No i po trzecie, projekcja. Johnny w swojej słabości i przywiązaniu do tej, nie wiem, kobiety, przypomina Trevorowi jego własną bezsilność i zależność od Michaela. Zabijając Johnnego, Trevor symbolicznie niszczy tę część siebie, której nienawidzi. Pozbycie się Johnnego nie jest chłodną kalkulacją, mało co w przypadku Trevora nią jest. To acting out, impulsywne, niekontrolowane działanie mające na celu rozładowanie nieznośnego napięcia wewnętrznego. Występuje nieproporcjonalna agresja, bo chyba się zgodzimy, że poziom brutalności jest całkowicie nieadekwatny do przewinienia Johnnego, chociaż możemy mieć tutaj sprzeczne zdania. To cecha charakterystyczna dla furii w borderline. Jest ona totalna i dąży do anihilacji obiektu, który ją wywołał. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! To kluczowe zdanie. Trevor właśnie przeżył psychologiczną śmierć. Śmierć jego relacji z Michaelem i teraz trywialne problemy Johnnego są dla niego obrazą. Przesilenie prowadzi do zniszczenia wokół. Po zabójstwie nie uspokaja się, wręcz przeciwnie, jego furia eskaluje. Jedzie rozjebać wszystkich dookoła, cały gang The Lost i innych Meksykańców. To może być symboliczne niszczenie wszystkiego, co kojarzy mu się z lojalnością, braterstwem i przeszłością. Nie wiem, jakie mieli, wiesz, z tymi gościami tam relacje, więc tutaj może mnie wyobraźnia troszeczkę ponosić. Myślę, że ta scena sama w sobie jest idealnym studium w przypadku człowieka z cechami borderline. Krucha stabilność, potężny trigger w postaci porzucenia, emocjonalna burza i dysocjacja, rozszczepienie i przeniesienie, impulsywne i niszczycielskie działanie. Drugą sceną, która jest kluczowa w drodze do zrozumienia postaci Trevora, jest moment, w którym torturuje on Meksykańca dla FIB. Myślisz sobie, to jest na pewno dowód na to, że Trevor jest psychopatą. Na pewno to jest, ale wyluzuj, wstrzymaj konie, gościu. Rozłóżmy to najpierw na części pierwszej, wtedy będziemy myśleć. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. I hope you've been flossing. Best way to make a man talk is to stop him being able to talk. The anticipation is always worse. Really? Well, that's what happens when you put the body through the ringer. Na najbardziej podstawowym poziomie Trevor czerpie przyjemność z zadawania bólu i posiadania absolutnej kontroli nad drugą osobą. To jest jego natura, widać to. Ukształtował to przez lata traumy i przemocy. Brak empatii jest cechą podręcznikową ASPD, czyli antisocial, coś tam. On nie postrzega tego gościa jako człowieka, ale jako obiekt, narzędzie do osiągnięcia celu, w tym przypadku celu w postaci informacji. Jego komentarze w trakcie tortur świadczą o sadystycznym dystansie i czerpaniu perwersyjnej satysfakcji z sytuacji.
Oznacza to, że Trevor wykazuje tutaj cechy antyspołecznego zaburzenia osobowości, takie jak właśnie sadystyczna przyjemność i brak empatii. Trevor jest zmuszony do tortur przez FIB, czyli przez autorytet, którym gardzi. To tworzy w nim potężny konflikt. Z jednej strony jego impulsywna, antyspołeczna część chce korzystać z okazji do legalnego okrucieństwa. Z drugiej strony jednak jego niestabilna osobowość borderline nienawidzi bycia czymś narzędziem. Początkowo poddaje się poleceniu, bo przemoc jest dla niego naturalnym stanem, ale w jego głowie rodzi się bunt. Tortury są dla Trevora formą acting outu, wyładowania skumulowanej frustracji i wściekłości. Jest wściekły na Michaela za zdradę, na FIB za wykorzystywanie go, na cały świat za to, kim jest i tak dalej, i tak dalej. No taki jest Trevor po prostu. Meksykaniec staje się płótnem, na którym Trevor maluje cały swój wewnętrzny ból i chaos. Ale dlaczego w takim razie po wszystkim, co zrobił, wypuszcza ofiarę? Czy to oznaka empatii? Let's go, come on. Where you taking me to? Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. To jest właśnie moment, który według mnie czyni tę grę tak genialną i wielowymiarową w kontekście fabuły. I nie, to nie jest oznaka empatii, w tradycyjnym rozumieniu. Przede wszystkim, Trevor jest wbrew pozorom postacią dość inteligentną. Dlatego buntuje się przeciwko hipokryzji jako akt definicji siebie, związany z borderline. W trakcie tortur Trevor zaczyna wygłaszać monolog o tym, że tortury są bezużyteczne do zdobywania informacji i służą jedynie przyjemności torturującego, co jest by the way faktem, ciekawe, że to wie. On zdaje sobie sprawę z tego, że Steve Haynes i FIB to hipokryci sankcjonujący tortury, udając, że robią to dla bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy w rzeczywistości cierpią z tego sadystyczną satysfakcję i władzę. Trevor, który jest uczciwym psychopatą, nie może znieść tej hipokryzji. Wypuszczając Manuela, Trevor wykonuje ostateczny akt buntu. Mówi do FIB: zrobiłem to, co chcieliście, gościu, zdobyłem informację, a teraz się pierdolcie. To on decyduje, kiedy przemoc się kończy. To on ma kontrolę, a nie oni. To akt potwierdzenia własnej, choćby i psychopatycznej autonomii. Run! You're free! What? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, alright? Now look, trust no one, alright? You're alone now. Really? Yeah, really, now let's go. Fuck off! Come on. To można mylnie wziąć za empatię, ale według mnie niestety tak nie jest. To nie są słowa pocieszenia. To jest autobiografia Trevora. On opisuje swoje własne życie, poczucie bycia bezdomnym, utratę rodziny w postaci Michaela, samotność i paranoiczną nieufność wobec świata. Wypuszczając Meksykańca, symbolicznie próbuje uratować tę część siebie, którą widzi w swojej ofierze, samotnego, zaszczutego człowieka, zniszczonego przez system. To nie jest współczucie dla niego, ale narcystyczne współczucie dla samego siebie, rzutowane na ofiarę. No to w takim razie co? Psychopata jednak? Spróbujmy jeszcze uratować teorię, że Trevor nie jest czystym psychopatą, co? No dobra, podoba mi się wasz zawał. Pierwotnie myślałem, że pierwsze spotkanie Trevora i Michaela po latach jest ostatecznym dowodem na to, że Trevor ma w sobie empatię i troskę. Bezinteresownie pojechał ratować naiwną, głupią cipę przed upokorzeniem w TV. Ale im głębiej analizowałem tą scenę, tym bardziej traciłem nadzieję. Somebody say yoga? Trevor? Michael. Moim zdaniem, dla Trevora rodzina Michaela nie jest grupą ludzi, do których czuje głębokie empatyczne przywiązanie. Jest to jego terytorium, część jego świata, którą odzyskał po latach. Tracy jest własnością tej jednostki. Kiedy ktoś z zewnątrz próbuje ją wykorzystać, Trevor nie reaguje z troską o jej uczucia, ale z furią obrońcy swojego terytorium. To tak jakby ktoś próbował ukraść coś, co należy do niego. Jego przemoc nie ma na celu pocieszenia Tracy, ale ukaranie intruza i przywrócenie porządku w jego świecie. Trevor sam miał traumatyczne dzieciństwo i patologiczną relację z matką. Prawdopodobnie nigdy nie miał nawet figury ojca. W tej scenie w sposób skrajnie dysfunkcyjny projektuje na siebie rolę lepszego ojca niż Michael. Michael jest pasywny, zrezygnowany, pozwala na upokorzenie córki. Trevor wkracza jako ten, który naprawi sytuację. Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Alright. Jego gniew skierowany na Michaela jest autentyczny. On naprawdę uważa, że Michael zawodzi jako ojciec. Chroniąc Tracy, Trevor realizuje swoją własną popierdoloną fantazję o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna i prawdziwy ojciec. Ktoś, kto działa, a nie siedzi na kanapie.
To zaspokaja jego głęboko niestabilne poczucie własnej wartości. Ostatecznie jednak uważam, że Trevor nie jest czystym psychopatą w najbardziej klinicznym możliwym tego słowa znaczeniu, musimy być fair. Gdyby nim był, w takim chłodnym tego słowa znaczeniu, prawdopodobnie nie obchodziłoby go to w ogóle, o ile nie miałby w tym bezpośredniego interesu. To właśnie jego cechy borderline czynią go tak nieprzewidywalnym. Czysty psychopata, czyli osobowość antysocjalna z elementami psychopatii, coś tam, często używa zimnej, skalkulowanej agresji instrumentalnej do osiągnięcia celu. Trevor prawie zawsze działa w trybie gorącej, afektywnej agresji, która jest typowa dla borderline. Jego wybuchy są nagłe, intensywne i napędzane przez poczucie zranienia, porzucenia lub znieważenia. Pomimo swojej brutalności, Trevor panicznie boi się samotności i desperacko szuka więzi z Michaelem, z Franklinem, nawet z żoną typa od karteli, która przypomina mu jego starą. To fundamentalna cecha borderline, która stoi w sprzeczności z podręcznikowym, całkowicie wyizolowanym psychopatą, którego wszystko pierdoli tak naprawdę. No dobra, wiemy już plus minus, co mu tam jest, ale jest jeszcze jedna, najważniejsza psychodynamicznie scena, która mówi nie tyle o tym, co, ale dlaczego. Pobawię się teraz w coś, do czego jeszcze nie jestem totalnie kompetentny, no ale gdzieś muszę ćwiczyć. Psychoterapeutę psychodynamicznego i spróbuję wysnuć jakieś interpretacje. Obejrzymy sobie scenę z matką na spokojnie teraz, a ja sobie chwilę dychnę, co? Bo się trochę zmęczyłem. Dobra, oglądamy. So, you've done well for yourself. What are you doing here? Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me? You never visited? Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Oh. Is that what this is all about? Oh. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But Ma. But Ma, nothing. Not a peep. I carried you in here. I fed you. I weaned you. Now look at you. You always were an ungrateful, wretched, sniveling sack of shit of a boy. You know it, and I know it. There was always something wrong with you. Ashamed of yourself. Ashamed of me. Of your own mother. I've been here for hours, and have you gotten me a drink or a cigarette? Or massage my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I am so sorry. There, it's okay, son. Oh, that's enough! Here I am, old and tired and alone. I'm so sorry for everything. Exactly. For everything. I don't got no insurance. Oh, I got money. I don't want your goddamn money! Is that what you think I am? A prostitute? Still? You're sick. What can I do? I need you to get me some more Deludamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000 milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Najważniejszą perspektywą jest tu teoria relacji z obiektem, która zakłada, że nasze wczesne relacje z opiekunami, przede wszystkim z matką, tak zwanym pierwotnym obiektem, kształtują naszą psychikę i przyszłe relacje. Matka Trevora jest archetypem złej matki w ujęciu psychodynamicznym. Jest osobą głęboko narcystyczną, manipulującą, pozbawioną empatii i stosującą przemoc emocjonalną. Jej miłość jest warunkowa, służy wyłącznie zaspokajaniu jej własnych potrzeb, w tym przypadku zdobyciu leków. W obecności matki, Trevor, zazwyczaj dominujący i przerażający, mentalnie cofa się do stanu bezradnego, przerażonego dziecka. Nazywamy to regresją. Jąka się, płacze, błaga o akceptację i fizycznie do niej lgnie, klękając i obejmując jej nogi. To pokazuje, że jego codzienna, agresywna postawa jest jedynie fasadą. Pod nią kryje się mały chłopiec, który panicznie boi się odrzucenia przez najważniejszą osobę w jego życiu. Trevor nosi w sobie jej obraz, krytyczny, odrzucający i raniący. Spodziewa się zdrady i ataku od całego świata, ponieważ tego nauczyła go matka. Jego przemoc jest często wyprzedzającą obroną przed spodziewanym zaranieniem. Jego zachowanie jest podręcznikowym przykładem zdezorientacji
zorganizowanego stylu przywiązania. Jednocześnie desperacko pragnie bliskości i aprobaty, ale spodziewa się z jej strony jedynie bólu i odrzucenia. To tworzy wewnętrzny chaos, który rzutuje na wszystkie jego relacje, niszczy je, zanim zostanie zniszczony sam. I got the meds, Mom! Mom! I got the meds! Mom! Mom! No, Mother! Przeanalizujmy teraz jego mechanizmy obronne, bo cała jego osobowość jest zbudowana na potężnych, choć prymitywnych mechanizmach obronnych, które chronią go przed bólem związanym z traumatyczną relacją. Pierwszym mechanizmem jest reakcja upozorowana. Jego ultramęskość, brutalność i niezależność są reakcją upozorowaną na głęboko skrywane uczucia bezradności i strachu. Im bardziej czuje się mały i słaby w środku, tym bardziej agresywny i twardy musi być na zewnątrz, żeby to wyrównać. Następnie dokonuje przemieszczenia, czyli z angielskiego displacement. Trevor nie jest w stanie skierować swojej gigantycznej złości na prawdziwy obiekt, czyli matkę. W jej obecności jest potulny, dlatego cała jego wściekłość i furia zostają przemieszczone na przypadkowe osoby w świecie zewnętrznym. Każdy, kto go zdenerwuje, staje się symbolicznym celem, na którym Trevor wyładowuje frustrację, której nie może wyładować na matce. Możemy również zaobserwować rozszczepienie. Trevor nie potrafi integrować dobrych i złych aspektów ludzi. Albo kogoś idealizuje, jak początkowo Michaela, czy tą Cizię, co wygląda jak jego matka, albo totalnie dewaluuje i niszczy. Nie ma dla niego stanów pośrednich. Jego matka jest ostatecznym złym obiektem, ale ponieważ jest też obiektem jego dziecięcej miłości, Trevor nie potrafi sobie z tym poradzić inaczej niż poprzez całkowite poddanie się lub ucieczkę w furię. Dodatkowo wydaje mi się, że jest kryptogejem i wstydzi się tego, bo jego matka była homofobem czy coś w tym stylu. W scenie z matką mamy nawet symboliczne przyzwolenie na bycie gejem chwilę przed jej zniknięciem. Ogólnie point, że jest gejem, uważam za zasadny, a czy krypto, czy się wstydzi, no to pole do mocniejszej analizy, nie? Może w następnym filmie. Misja, którą daje mu matka, czyli zdobycie leków, staje się dla Trevora symboliczną szansą na naprawę. Wierzy, że jeśli spełni jej żądanie, w końcu zdobędzie jej miłość i akceptację, której pragnął przez całe życie. Kiedy wraca z lekami, okazuje się, że matki nie ma. To ostateczny akt porzucenia. Prawdopodobnie nigdy jej tam nie było, a cała scena mogła być jego psychotyczną halucynacją lub po prostu wykorzystała go i odeszła. Jeżeli to była psychotyczna scena, to tym bardziej hipoteza zaburzenia z pogranicza ma sens, bo te zaburzenia są dosłownie z pogranicza nerwicy, czyli problemów lękowych oraz emocjonalnych, i psychozy, czyli utraty kontaktu z rzeczywistością i totalną dezintegracją ego brata. Ale z perspektywy psychodynamicznej nie ma to znaczenia, dla jego psychiki porzucenie jest realne. Podsumowując, scena, w której spotyka matkę, to moment, w którym z potwora zostaje tylko dziecko. Trevor klęka, jąka się, błaga. Nazywamy to regresją, tak jak już wcześniej mówiłem. Nie widzimy już mordercy, widzimy chłopca, który pragnie jednego, być kochanym przez osobę, która nigdy nie dała mu bezwarunkowej akceptacji. Fakt, że matki już nie ma, to ostateczny akt porzucenia i przez chwilę ten świat przestaje być grą, staje się lustrem traumy. Pomimo, że Trevor nienawidzi Michaela za to, co zrobił, to ma podobny problem, co w przypadku swojej matki. Nie potrafi pozbyć się złego obiektu ze swojego środowiska psychicznego. Pamiętacie, co mówiłem o matce Trevora? Jest osobą głęboko narcystyczną, manipulującą. No właśnie, a pamiętacie diagnozę Michaela? W zaburzenie osobowości typu narcystycznego. Możliwe, że... A teraz krótki fragment, który mówi wszystko. Po napadzie na Merryweather, tym z drukowaniem bombę atomową ukradzioną od Stanów Zjednoczonych, Michael mówi: nie zobaczysz mnie tu przez długi czas. Dla Trevora to nie jest tylko tekst biznesowy, to powtórzenie porzucenia. Bo jak widzieliśmy w scenie z matką, Trevor ma głęboko zakorzenioną traumę porzucenia. Po latach samotności powrót Michaela do jego życia był dla niego próbą rekonstrukcji jedynej rodziny, jaką kiedykolwiek miał. Michael staje się dla niego symbolicznym obiektem zastępczym, figurą brata, a nawet ojca, którego lojalność i obecność dla Trevora są kluczowe do utrzymania psychicznej równowagi. Hey! We need a score! Remember! Te słowa Trevora nie dotyczą pieniędzy. Napad jest dla niego pretekstem, wspólnym celem, który trzyma ich razem. Bez fuchy nie ma powodu, dla którego Michael miałby z nim zostać. To desperacka próba utrzymania więzi. Dla osoby z taką strukturą osobowości jak Trevor, porzucenie przez kluczowy obiekt jest równoznaczne z psychiczną anihilacją. Już za długo mówię dzisiaj. Unicestwieniem gościu. Dlatego jego reakcja jest tak skrajna. Michael, Franklin, Lester, wszyscy go olewają. On zostaje sam na lotnisku, krzycząc, a potem tylko regresja, furia i Europaleta. To tantrum 5-latka, gościu. On właśnie stracił mamę po raz drugi.
Moim zdaniem Franklin jest tak czysty jak tylko protagonista GTA może być. Jego głównym problemem jest moralny dylemat, który przebija się przez całą grę. Z jednej strony gangsterska lojalność, Lamar, życie ulicy i szybki szmal. Z drugiej Michael, napady, możliwość awansu i niezależność. Franklin jest inteligentny, analizuje, patrzy, nie działa impulsywnie, ale nie znaczy to, że ma jasno ukształtowane superego, czyli wewnętrzny głos norm, zasad i ocen, taki nasz wewnętrzny sędzia moralny. On go dopiero buduje. Uczy się od Trevora, co to znaczy działać bez granic, uczy się od Michaela, jak działać z kalkulacją, zbiera sobie traumy na lewo i prawo. Jeszcze nie wie, kim chce być. Jego największy dylemat polega na tym, że potrafi wszystko, ale nie wie, co powinien. I o to chodzi w ostatnim wyborze gry, moim zdaniem. Gdy dostaje misję ostatniego wyboru, zabić Michaela albo Trevora, jego egzystencjalny kryzys staje się jawny. Nie ma jednej dobrej decyzji, nie ma obiektywnego celu, który usprawiedliwiłby wybór. Ten prawdziwy psychopata rzuca Franklinowi pytanie o to, kim naprawdę chce być. Czy wybierze ojca mentora, czy brata szaleńca? A może, i to jest właśnie akt jego podmiotowości, odmówi wyboru narzuconego mu przez system i stworzy własną drogę, próbując ocalić wszystkich. Franklin to postać, która dopiero na końcu może stać się kimś naprawdę wolnym. Gangus nadaje się według mnie do zwykłego psychologa, a nie do psychoterapeuty, tak jak poprzedni panowie. A jeśli zastanawiasz się, gdzie ty się nadajesz, to obejrzyj ten film, w którym omawiam głębiej to zagadnienie. Dobra, podsumowując. Michael ma zaburzenie osobowości typu narcystycznego plus cecha dysregulacji emocjonalnej plus subkliniczne objawy depresyjne i egzystencjalna pustka. Trevor ma zaburzenie osobowości typu borderline na kurwa 100%. Plus cechy nieczystej osobowości antyspołecznej z pogranicza ASPD, ale nie spełniająca według mnie pełnych kryteriów. Chcę bronić swoją hipotezę jak Westerplatte i Częstochowy, że on nie jest psychopatą. A Franklin paradoksalnie jest czysty. Dobra, gościu, daj subka, jak chcesz więcej tego typu analiz. Napisz kogo tam... Napisz. Kogo tam mam następnego przeanalizować. Może Bogdan Bonner? Kto wie, wybór należy do ciebie. Dobra, nara.